Proszę Państwa, w przekazach pisanych pojawia się, wydawało się po raz pierwszy w znanej relacji Ibrahima i Jakuba. Są oczywiście odosobnione głosy, które usiłują to kwestionować, ale przede wszystkim przed parunastu lat pan profesor Zaborski wyraźnie się opowiada, że to spółgłoskowe złożenie trzeba odczytywać wprost jako Kraków, Krakowa. Takie jego zdaniem są możliwości filologicznego odczytu tych zapisów właśnie arabskich czy też hebrajskich. I na karty historii, jako pod swą nazwą Kraków, pojawia się rzeczywiście w relacji kupca żydowskiego z dalekiej Tortozy, z kalifatu Kordoby. Tak wydawałoby się do niedawna, 60. lata, około rzeczywiście 966 roku, tu mniej więcej trasa, jaką wiódł Ibrahim. No niestety sądzimy, że głównie wówczas uprawiający taki proceder, który piętnowałby chociaż w Pradze święty Wojciech, czyli handel niewolnikami. I w tej relacji pojawia się Kraków rzeczywiście w dość ciekawym kontekście, bo nie jako część władztwa bynajmniej piastowskiego, natomiast jako część władztwa króla Pragi, króla Czech i króla właśnie Krakowa, niejakiego Bolesława. Ale proszę Państwa, studiom i badaczy niemieckich próbujących te tezy w tej chwili na gruncie już krakowskim pana profesora Marcina Starzyńskiego, wydaje się, że mamy nieco wcześniejszy przekaz, ale przekaz, który należy raczej czytać jako etnonim, jakaś nazwa, jakaś plemienna, jakiegoś rodu od Kraka urobiona, bo tam rzeczywiście mamy taki spis w Europie Środkowej. Księga Jossi Pon, znowu żydowskie źródło, co ciekawe, właśnie, którą w tej chwili redatujemy na 50 lata, około 955 roku, czyli prawie byłoby to 10 lat wcześniej niż ta nazwa, którą znaliśmy z relacji właśnie Ibrahima i Jakuba. Co ciekawe, mamy gród Kraka, mamy jakichś ludzi Kraka i w tym momencie zaczyna się pojawiać pytanie, że może jednak ten Krak był. Bo rzeczywiście powiela się ta nazwa i to jako etnonim i jako nazwa grodu. Chodzi o to, że rozpoczęły się w końcu te prace na grodzie wawelskim. Dosłownie od parę dni temu rozpoczęły się te prace i jest właśnie sprawdzany ten kopiec w centrum Wawelu. No właśnie. Te prace potrwają jakiś czas, ale myślę, że u nas to nie idzie wszystko tak szybko i będą zapewne różne komisje i weryfikacje i to wszystko i tak dalej, ale tutaj informacja też dla wszystkich, że być może w końcu coś się ruszy w tych tematach krakowskich kopców, przynajmniej tego niespodziewanego kopcu na Wawelu, bo zawsze wszystkie oczy były skierowane na kopiec Kraka, czy ewentualnie kopiec Wandy, tak? Ale być może nie każdy z Was wie, o czym ja tutaj w ogóle mówię. Zatem kopiec ten, choć niewielki i słabo udokumentowany, jeśli faktycznie istniał, mógł być jednym z najstarszych elementów kulturowych Wawelu, sięgających czasów przedpaństwowych. Mógł stanowić punkt sakralny, być może nawet związany z dawnym kultem przodków lub tutejszych lokalnych władców, o których nie wiemy niemal zupełnie nic. Jednak co tak naprawdę pozwala nam przypuszczać, iż kopiec istniał? Są to dokumenty. Pierwszy z roku 1229. Jest związany z Henrykiem Brodatym. I choć dokument ten uznawany jest za fałszywkę, to mówi nam o czymś innym. Jest to de facto materiał historyczny, w którym wyraźnie mowa jest o wydawaniu książęcych wyroków sądowych na niewielkiej górce obok kościoła świętego Michała na Wawelu, czyli tuż obok kościoła świętego Jerzego, gdzie teraz trwają prace archeologiczne. A co tutaj jest jeszcze bardziej ciekawego? Ano to, że zwyczaj taki był w szczególności praktykowany nie tyle w Polsce, co na Rusi Kijowskiej, bo to właśnie tam miejscowi władcy mieli zasadę zasiadania
na mogiłach przodków, zarówno w czasie wydawania wyroków, jak i innych uroczystości sakralnych, być może nawet pogrzebów. Zatem, czy mielibyśmy tutaj do czynienia z kurhanem? Przejdźmy jednak dalej. I jak teraz widzicie, przedstawiam Wam kolejną mapę, ale już z czasów nowożytnych. Tutaj jest to mapa z połowy XVIII wieku, a więc tuż przed upadkiem samej Rzeczypospolitej. Wyraźnie widzimy kopiec, zaznaczony w jednym konkretnym miejscu na Wzgórzu Wawelskim. I co intrygujące, już po wkroczeniu władz zaborczych z Austrii mamy do czynienia z następną mapą, na której w ogóle tego kopca już nie odnajdziemy. Dlaczego? No, opcje są dwie. Albo pierwsza mapa jest po raz kolejny fałszywką, albo po prostu Austriacy zniszczyli ten kopiec, podobnie jak dwa inne kościoły, czyli Andrzeja i Michała, kompletnie je dewastując razem z samym kopcem, w celu wykorzenienia jakichkolwiek śladów polskiej państwowości, szczególnie tej starożytnej, pradawnej. Czy jest to możliwe, czy też nie? Na to pytanie musicie odpowiedzieć już sobie sami. Ale na początku programu wspominałem o pracach archeologicznych i teraz przyjrzyjcie się, jak to właśnie wygląda. I w którym miejscu są one przeprowadzane i co mówi oficjalny komunikat, a co być może jest tutaj poszukiwane mniej oficjalnie. Dzień dobry, cześć, witam Was. Przybyłem do Krakowa w ten dzień, który jest dosyć pochmurny. Mamy maj, właściwie koniec maja, ale jest tak jakby była jesień, ale nie o tym będzie w tym krótkim chyba odcinku, ponieważ przyjechałem sprawdzić, co tu się dzieje na tym Wawelu, ponieważ słyszeliśmy tutaj, nie tylko ja, ale parę innych osób, iż poszukują podobno kopca z czasów plemiennych. No, wydaje się to nie być prawdą, ponieważ rozmawiałem już z paroma osobami i niestety wygląda to tak, jakby rzeczywiście coś było na rzeczy, ale nikt tutaj oficjalnie nie chce przyznać się do właściwych prac, bo być może te prace dotyczą czegoś innego, a oficjalnie mówi się o czymś innym. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie nakręcę dla Was to, co się dzieje, ponieważ będzie to, mam nadzieję, taka dobra pamiątka i za jakiś czas taki materiał może być bardzo cenny przy okolicznościach właśnie być może odkrycia kopca, nie wiem, za 5, 10 lat, 15, ja nie wiem, czy tego w ogóle dożyję. No, na razie podobno szukają reliktów kościoła przedromańskiego czy romańskiego. No zobaczymy. Ok, dosyć już tego mojego gadania i zabieram Was na tą dokumentację, na to, co się tutaj dzieje. No cóż, na dzisiaj chyba byłoby to tyle. Starałem się też porozmawiać tutaj z kilkoma osobami na temat kopca, oczywiście nie tylko kościołów. Cóż, nie dowiedziałem się niczego. Większość ludzi nie zdaje sobie chyba nawet za bardzo sprawy o istnieniu tutaj takowego kopca z czasów plemiennych, więc czekamy na finał sprawy.